Range Rover to nie tylko marka, to doskonała historia samochodów łączących cechy aut terenowych i luksusowych. Pierwszy samochód okraszony tą nazwą pojawił się w czerwcu 1970 roku. Jego prototyp nazwano natomiast Velar, co oznaczało V8 Land Rover, czyli Land Rover z silnikiem V8. Słowo natomiast wzięło się od włoskiego słowa velare, czyli zasłaniać lub okrywać. Po testach prototypu świat ujrzał pierwszego Range Rovera, samochód w szczególności przeznaczony dla brytyjskich właścicieli ziemskich, którzy wreszcie mieli czym wybierać się w komfortowych warunkach na polowania. Pojazd oferował stały napęd na 4 koła, dzieloną pokrywę bagażnika oraz maskę otwieraną do przodu. To taki angielski arystokrata, który przez lata ewoluował i stawał się coraz bardziej nowoczesny. I choć historia ewolucji dotyczyła głównie zwykłego Range Rovera i powinna zakończyć się w tym momencie przejściem do najbardziej monumentalnego Range Rovera Vogue, to tak się jednak nie stanie. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na najnowsze dziecko tej brytyjskiej marki, czyli średniej wielkości angielskiego SUV-a, który nosi nazwę prekursora, prototypu o nazwie Velar. Teraz gama modelowa Range Rovera jest pełna. Dla najbardziej zdecydowanych monumentalny Vogue, dla przerażonych rozmiarami wielkiego brata Range Rover Sport, do jazdy po mieście i Vogue oraz chyba najbardziej stylowy i najbardziej nowoczesny, wciąż monumentalny Velar. Dobrze słyszeliście, to SUV średniej wielkości, tak mówią Brytyjczycy, czyli nie jest to Vogue, a raczej rozmiarowo coś w rodzaju Range Rovera Sport. Ma na długość 4,8 metra, a na szerokość 2 metry. Na dodatek jest nieskazitelnie piękny. Nic dodać, nic ująć. Przepastna sylwetka wyglądałaby źle na niewielkich kołach. Tu macie adekwatne 22 cale. Srebrny lakier leży jak ulał. Design jest chłodny. Rzekłbym, że skandynawski, ale doskonale pasuje do tego, co oferują Brytyjczycy. Jadąc nim macie gwarancję, że skupi uwagę wszystkich ludzi na ulicach. Przyciemnione szyby, eleganckie detale, świetna stylizacja, na koniec chowane elektrycznie klamki drzwi, które sprawiają, że Range Rover Velar wygląda jak samochód na wskroś koncepcyjny. Jednak to właśnie wnętrze przenosi Range Rovera na zupełnie nowy poziom. Od razu rzuca się w oczy doskonała jakość oraz nowoczesność. Użyte wewnątrz materiały po prostu szokują i obezwładniają. Jest tu bardzo wiele elektroniki, bardzo wiele gadżetów. Elektroniczne zegary, duży centralny wyświetlacz dotykowy systemu infotainment oraz robiący największe wrażenie, błyszczący duży wyświetlacz oddelegowany do obsługi klimatyzacji oraz parametrów samochodu. To nowoczesne centrum rozrywki przywodzące nam od razu na myśl to w nowym Audi A8. Przyciski na kierownicy również są dotykowe. Wyświetlacz za kierownicą dzieli się na 3 segmenty. Mapa może zajmować natomiast szerokość całego ekranu. Ekran w środkowej części konsoli ma 10 cali i dobrą jakość. Tu wybieramy stację radiową. Wyświetlana jest również mapa nawigacji. Trzeci, również 10-calowy wyświetlacz pozwala decydować o klimatyzacji, zarządzać telefonem oraz dobierać ustawienia samochodu. Są tu również 2 analogowe pokrętła. Zwróćcie uwagę na te wszystkie detale. Dobrze, ale teraz zróbmy tak, by cała ta elektronika, całe te wszystkie te gadżety pozostawały teraz w tle i skupmy się na samym wnętrzu, albo raczej na sam początek, na tym, jak zostało ono wykończone. Otóż tutaj większość elementów całej deski rozdzielczej pokryta jest jasną, fajną w dotyku skórą. Tutaj po wejściu, po zajęciu miejsca w kokpicie czuć tą skórę i to jest bardzo pozytywne odczucie. Do tego słupki oraz cała podsufitka pokryta jest grubą alkantarą. Mamy również elementy szklane, mamy elementy wykonane z aluminium. Naprawdę materiały użyte we wnętrzu są bardzo, bardzo dobre, są bardzo premium.
No i patrząc na to wnętrze, można w pewnym momencie zapomnieć o walorach praktycznych samego Velara, które oczywiście są, no bo cóż, fotele są wygodne i posiadają dobre podparcie boczne, świetnie trzymają nasze ciało w zakrętach. Tylna kanapa spokojnie zmieści pasażerów, będzie im tam na pewno wygodnie, gdyż miejsca na nogi jest wystarczająco dużo. Na dodatek posiada ona regulowany kąt pochylenia oparcia, co również sprzyja komfortowi. Cała kabina jest przestronna i wygodna i wręcz wyobrażam sobie Velara na dłuższych trasach. Jeżeli chodzi o to, co znajduje się w fotelach, o tą całą elektronikę, która ukryta jest gdzieś pod naszym ciałem, no to fotele posiadają podgrzewanie, wentylację oraz masaż. A do tego, fotele posiadają podgrzewanie, wentylację oraz masaż. Jeżeli przejdziemy do tylnej części samochodu, podniesiemy klapę bagażnika, to tam ukazuje się przepastny bagażnik o pojemności 673 litrów. Myślę sobie, że to wartość zupełnie wystarczająca. Gama jednostek napędowych Range Rovera Velar jest bogata. Zawiera aż 6 silników, 3 wysokoprężne oraz 3 benzynowe. Te pierwsze występują w mocach 180, 240 i 300 koni mechanicznych. Wśród benzyniaków występują te o mocach 250, 300 i 380 koni mechanicznych. Są to jednostki 2- oraz 3-litrowe. Każda opcja dostępna jest z napędem AWD oraz automatyczną 8-stopniową przekładnią. Jest parę elementów, które luksusowy SUV powinien posiadać. Oczywiście są pewne wyjątki od reguły, ponieważ właśnie w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć o silniku, że silnik powinien być duży, powinien być poważny, powinien być przede wszystkim mocny. Testowany Velar ma topową jednostkę wysokoprężną, 3-litrową o mocy 300 koni mechanicznych. O ile moc jeszcze może na przykład może tak być, że nie spowoduje, że będziecie zdumieni, nie zrobi na Was wielkiego wrażenia, to na pewno wrażenie zrobi maksymalny moment obrotowy na poziomie 700 Nm. Ten moment zdecydowanie czuć. Auto świetnie zbiera się do setki, przyspiesza do 100 km na godzinę w 6,5 sekundy, a to naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę, że jest to samochód o masie prawie 2 ton. Cóż, jeżeli chodzi o komfort podróżowania, to myślę, że bardzo duże znaczenie ma w tym wypadku sam fakt, że auto posiada pneumatyczne zawieszenie. No i cóż, oprócz tego, że jest ono bardzo komfortowe i sprawia, że ta potężna bryła tego, jak to mówią Brytyjczycy, średniej wielkości SUV-a płynie po nierównościach i przepływa przez wszystkie drogi, to zawieszenie nosi jakieś takie typowe wady pneumatycznych zawieszeń. A jakie są wady? Są takie, że jeżeli szybko przyspieszacie, to w pierwszym momencie przód samochodu unosi się do góry, niczym w jakiejś sportowej motorówce, w tym wypadku nie tylko sportowej, ale też luksusowej, na przykład Rivie. Do plusów zaliczyć należy również 8-biegowy automat, którego nie trzeba poganiać. Jest to jego duża zaleta. Mamy wiele trybów jazdy do wyboru, m.in. tryb Dynamic. Po jego włączeniu Velar zachowuje się dość nerwowo. Ewidentnie to auto zostało zestrojone raczej w kierunku komfortu i dlatego właśnie w takich wypadkach samochód zachowuje się, jakby nie był do tego przystosowany. Nie czuje się jak ryba w wodzie w sportowym klimacie. Zmiany biegów są płynne i w zasadzie nieodczuwalne, a zirytowani do łopatek za kierownicą nie będziemy wcale sięgać zbyt często i to duży plus. To, do czego niestety muszę się jednak przyczepić, to do kultury pracy jednostki wysokoprężnej, którą niestety z wnętrza słychać. Jest to taki nieprzyjemny dźwięk, takie klekotanie typowe dla diesla. Myślę sobie, że w samochodzie za taką kasę nie powinno mieć to miejsca. Natomiast niewątpliwą zaletą jednostki wysokoprężnej jest niskie spalanie. Średnio osiągniecie tutaj około 11,5 litra na 100 km, przy czym przez cały czas przypominam Wam, że ten samochód waży prawie 2 tony, także jest to bardzo dobry wynik.
Range Rover Velar, jak każdy model tej marki, służy nie tylko do podróżowania w wygodzie. Może popisać się również słusznymi właściwościami terenowymi, właściwościami, którymi pochwalić się inne auta konkurencji nie mogą. Tu pojawia się system Terrain Response, mający całą masę trybów jazdy dostosowujących samochód do poruszania się po piachu, błocie i śniegu. Macie dostęp do blokady tylnego mechanizmu różnicowego, zaawansowany napęd na 4 koła, pneumatyczne zawieszenie podnoszące samochód do góry, zwiększając prześwit do 251 mm, zdolność pokonywania brodów o głębokości do 650 mm, na koniec kąt natarcia 28,89, kąt zejścia 29,5 oraz kąt rampowy 23,5. To nic, że pewnie nigdy nie będziecie nim wjeżdżać w błoto z obawy przed porysowaniem felg czy pięknego lakieru. Na poszyciu samochodu jest kilka plastikowych, błyszczących elementów, bardzo chętnie zbierających ewentualne rysy. Dobrze będzie się chociaż pochwalić przed znajomymi jeżdżącymi X6, XC90 czy GLE Coupé, że nasz samochód mógłby poradzić sobie w niezłych opresjach. Range Rover Velar dostępny jest w ceniku od kwoty 239 900 zł. W ten sposób stajecie się posiadaczami 180-konnej wersji diesla z napędem na 4 koła. Całkowicie wyposażona odmiana First Edition z 3-litrową benzyną potrafi kosztować aż 534 000 zł. Znacznie taniej niż Range Rover Vogue i dlatego ma to sens.